Dzień dobry, witam Was serdecznie w pracowni Koty na Płoty. Jestem Karola i dzisiaj zgodnie z zapowiedzią z tablicy zapraszającej opowiem Wam o podstawowych ściegach, które możecie poznać, zobaczyć na swoich maszynach do szycia. Pod innymi moimi filmikami, które nagrałam, które są tam na liście, często zadajecie pytanie o ściegi, mimo że filmiki dotyczą najczęściej spotykanych błędów przy obsłudze maszyny, to bardzo często pojawiają się też komentarze z zapytaniem, jak rozpoznać, który ścieg jest do czego. Na grupach szyciowych pojawia się mnóstwo zapytań i komentarzy o tym, czy na mojej maszynie są ściegi overlockowe. Dlatego postanowiłam nagrać ten filmik, żeby taką wiedzę podstawową zebrać ciasno w jednym miejscu i żebyście mogli do tego wracać. No więc tak, każda maszyna jest wyposażona w jakieś ściegi. Najczęściej są to podstawowe ściegi typu ścieg prosty i zygzak. Zaczniemy sobie od ściegu prostego. Ścieg prosty to jest najprostsza, najłatwiejsza, najczęściej używana metoda zszywania tkanin. Ściegiem prostym zszywamy po prostu ze sobą dwa kawałki materiału. I tutaj mamy obrazek, który pokazuje, jak mogą być oznaczone takie ściegi na maszynie. Ten pierwszy, tutaj pierwszy ścieg z brzegu, to jest ścieg prosty przy środkowym ustawieniu igły. Jeżeli Wasza maszyna ma możliwość regulacji pozycji igły na prawo lub lewo, może być na obie strony, może być regulowana prawo-lewo, a może być też regulowana środek-lewo, środek-prawo, no to przy środkowym ustawieniu igły wybieracie właśnie ten ścieg. Jeżeli wybierzecie pokrętłem ten ścieg pierwszy, który tutaj jest na obrazku, to igła ustawi się w pozycji centralnej, na środku stopki i będziecie szyć ściegiem prostym po prostu przez środek stopki, czyli szef będzie tworzony dokładnie tam, gdzie jest rozcięcie w stopce na maszynie. Druga opcja to jest ścieg w ustawieniu bocznym, w prawym lub w lewym. Może być dowolnie na maszynie, w zależności od tego, jak producent Wam zdeklarował. Wtedy, gdy ustawicie pokrętło na taki obrazek, igła zostanie przesunięta do boku i Wasz ścieg będzie tworzony z boku stopki, czyli jak mamy w stopce takie jajeczko, taką dziurkę okrągłą, owalną, poziomu, w którą wchodzi igła i łączy tam właśnie na wysokości tej dziurki nitkę dolną z nitką górną, to igła będzie przesunięta w bok do krawędzi tego oczka. Dzięki temu możemy szyć nieco bliżej brzegu, jeżeli równamy materiał do brzegu stopki. To też używa się najczęściej przy zszywaniu, przeszywaniu lub też stębnowaniu. Stębnowanie to jest taki sposób szycia ściegiem prostym po wierzchu materiału, po wierzchu zszytych materiałów, po to, żeby utworzyć ścieg ozdobny lub też wzmacniający po wierzchu. Czyli to nie jest potem, nie odwracamy tego na lewą stronę, tylko mamy na prawej stronie widoczne nitki górną i dolną od spodu i to jest stębnujący ścieg. Czyli maszyny, które szyją tylko i wyłącznie ściegiem prostym, nazywamy stębnówkami właśnie od nazwy tego ściegu. Bardzo często maszyny są też wyposażone w dodatkowe ściegi i tutaj mamy w kolejnych dwóch odsłonach, tu i tu, wariacje na temat ściegu prostego, czyli ścieg prosty potrójny. Do czego używamy takiego ściegu prostego potrójnego? Ścieg prosty potrójny najczęściej służy do robienia szwów ozdobnych lub też wymagających specjalnego wzmocnienia. Ja nie zalecam stosowania tego ściegu do szycia odzieży, takiej zwykłej typu bluzki, spodnie, spódnice. Natomiast często tego ściegu używamy jako ściegu ozdobnego, na przykład przy przeszywaniu wierzchnim szwów bocznych w dżinsach lub też przy przeszywaniu, skracaniu nogawek w dżinsach. Jeżeli natomiast użyjecie nici grubszej niż nitka o grubości 120, to możecie spokojnie dżinsy przeszyć nicią taką specjalną do robienia dziurek na guziki, są grubsze nici i użyć ściegu zwykłego prostego, nie ma potrzeby używania ściegu prostego potrójnego. To jest najbardziej podstawowy ścieg w maszynach. Bez tego tak naprawdę nic nie dacie rady poszyć. Oczywiście ścieg prosty można regulować, kręcąc pokrętłem służącym do regulacji długości ściegu. Długość ściegu to jest odległość pomiędzy kolejnymi wkłuciami igły i taka najbardziej standardowy rozmiar ściegu prostego do normalnego, zwykłego szycia, czy to tkanin lekkich, czy też takich średnich, to jest pomiędzy 2,2 mm
od 2 mm do 3 mm. Jeszcze pytanie, jak macie bardzo szczegółowy, jak bardzo szczegółowo możecie ustawić zakres na swojej maszynie. W maszynach mechanicznych, kiedy pokrętłem po prostu zmieniamy długość ściegu, a ten pokrętło najczęściej jest oznaczone przerywaną linią, no to długość ściegu standardowo ustawiamy pomiędzy zakresem 2 a 3. Te cyferki na tym pokrętle to są milimetry, czyli jeżeli ustawimy na środku pomiędzy 2 a 3, to ścieg będzie miał długość 2,5 mm. Jeżeli ustawimy na 3, no to będzie miał 3 mm. W maszynach komputerowych, gdzie ta precyzja ustawiania ściegu jest dużo większa, możemy ustawić od 2,0, czyli 2 mm przez 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 do 3 mm lub też więcej, natomiast do zwykłego takiego prostego szycia do 3 mm długość ściegu. Dłuższe ściegi używamy w celach ozdobnych lub też w sytuacjach specjalnych, kiedy na przykład chcemy zrobić fastrygę lub kiedy stępnujemy po wierzchu ściegiem ozdobnym albo używamy materiałów ciężkich, na przykład welurów do szycia torebek. Wtedy też zakładamy grubszą nić niż standardowa nić i szyjemy ściegiem dłuższym. Natomiast przy używaniu zwykłych nitek o grubości 120 szyjemy ściegami o długości pomiędzy 2 a 3 mm. Kolejnym ściegiem, który jest bardzo często używany w krawiectwie, takim podstawowym krawiectwie, jest zygzak. I zygzaki mamy dwa rodzaje. Mamy zygzak zwykły, prosty i zygzak przerywany. Te dwa zygzaki służą do mają zupełnie inne funkcje. Zygzak najczęściej służy do obrzucania brzegów tkanin, czyli do zabezpieczenia tkaniny przed strzępieniem się lub też do przeszywania ozdobnego. Natomiast zygzak przerywany, służy do szycia materiałów elastycznych typu dzianiny, czyli do materiałów, które się rozciągają. I takim zygzakiem przerywanym możemy na przykład oprzeć rądko czapki dzianinowej. Dzięki temu, że ten zygzak jest przerywany, materiał nie jest usztywniany ściegiem, tylko ma możliwość dalszego naciągania się, oczywiście w pewnym zakresie, bo to nie jest pełen zakres. Zygzaków tych podstawowych pierwszych używamy też często do zabezpieczenia brzegów aplikacji i też tu możemy zmienić w zygzaku i gęstość tego ściegu, czyli tak jakby zmniejszyć amplitudę tych zygzaczków i możemy też zmienić jego szerokość, czyli odległość pomiędzy brzegowymi odległościami na zygzaku, pomiędzy wkłuciem prawym a wkłuciem lewym. W zależności od maszyny, jaką dysponujecie, jest to od 0, czyli robimy ścieg prosty, do aż 7 mm. Na niektórych maszynach, na takich bardziej zaawansowanych, nawet do 9 mm może być ten zakres szerokości. Standardowo w maszynach domowych to jest 5-7 mm średnia, największa długość, szerokość zygzaka. Możecie popróbować sobie bawić. Ja polecam zresztą zrobić sobie taką szmatkę ćwiczebną i popróbować, jaki zygzak Wam do czego będzie pasował. Bardzo szerokie zygzaki, bardzo szerokim zygzakiem możemy na przykład łączyć dwa materiały na płasko, jeżeli materiały są tej samej grubości lub nie chcemy naszywać materiału na materiał, tylko bardzo nam zależy na tym, żeby krawędzie się zeszły na płask i wtedy takim zygzakiem szerokim zszywamy sobie dwa materiały na płasko bez tworzenia zapasu szwu i takiego szwu jak przy ściegu prostym. Najczęściej zadawanym pytaniem na wszelkiego rodzaju forach krawieckich jest pytanie, czy moja maszyna, jak kupić maszynę zwykłą maszynę z overlockiem, albo czy moja maszyna ma overlocka. Maszyna stępnująca, maszyna wieloczynnościowa domowa to jest zupełnie inna maszyna niż overlock. Overlock to jest taka specjalna maszyna, która ma minimum 3 nici, ciągnie minimum 3 nici z 3 szpulek. I głównym zadaniem maszyny overlockowej jest szycie ściegów elastycznych, to znaczy takich ściegów, które będą pracowały tak samo jak pracuje dzianina podłożona pod igłę. Czyli jeżeli dzianina się rozciąga tak, to i szef się będzie tak rozciągał i nitki nie popękają. Overlocki, co cechą charakterystyczną jest, szyją tylko i wyłącznie po brzegu materiału. Są zaopatrzone w nóż, który wyrównuje Wam materiał podłożony pod maszynę, żeby krawędź materiału nie przechodziła poza chwytacze dolne w overlocku
które poddają nitkę i żeby ładnie równo krawędź przyciąć. Overlockiem szyjemy tylko i wyłącznie przy brzegu materiału. Overlockami są poszywane na przykład dresy wszelkiej maści lub też t-shirty. Natomiast to nie jest tak, że na maszynie wieloczynnościowej nie można szyć dzianin, bo oczywiście można. I jest ku temu cały zakres ściegów różnych wizualnie, które Wam ułatwiają i pozwalają na to, żeby szyć dzianiny w domowych warunkach bez zakupu dodatkowej maszyny do szycia. To te ściegi, które są zwane overlockowymi, chociaż ja tego określenia bardzo nie lubię, bo ściegi overlockowe są z overlocka, to są ściegi półelastyczne i ja taką terminologię będę używała, bo tak, bo tak lubię i tak uważam, że jest prawidłowo. Ściegi półelastyczne możecie uzyskać przy zastosowaniu specjalnej stopki. W instrukcji swojej maszyny na pewno doczytacie, jaka to stopka i jak ona wygląda do ściegów półelastycznych i elastycznych, chociaż na maszynach domowych to uzyskacie tylko i wyłącznie efekt półelastycznego. I one wyglądają jak połączenie zygzaka ze ściegiem prostym. Tutaj mamy różne wariacje na temat. Tutaj mamy połączenie zygzaka ze ściegiem prostym, takim przerywanym. Tutaj mamy z takim skośnym. Tutaj mamy bardziej taki wzór, dwa zygzaki, tak jakby jeden w drugi włączony. No i dwa ściegi proste równoległe z zygzakiem i ściegi proste przerywane z zygzakiem po środku. Wszystkie te ściegi przy zastosowaniu odpowiedniej stopki pozwalają uzyskać ścieg, który pozwoli dzianinie troszeczkę się rozciągać. Przy zastosowaniu stopki uniwersalnej, tej, której macie zamontowaną, że tak powiem, fabrycznie, no to te ściegi nie będą elastyczne, będą ściegami sztywnymi i będą Wam tworzyły ścieg sztywny, co oznacza, że w miejscu przeszycia ściegiem, którym z tych ściegów dzianiny, ta dzianina tam się nie będzie rozciągała. Co ja mogę podpowiedzieć przy szyciu do szycia dzianin na maszynach wieloczynnościowych? Jest to trudne, ale nie niemożliwe i moja taka złota rada do zapamiętania na zawsze: nie rozciągajcie robótki, którą trzymacie pod maszyną. Nie ciągniemy do siebie i nie wpychamy nie ciągniemy za maszyną, nie ciągniemy do siebie. Generalnie starajcie się dzianiny nie rozciągać, bo nawet przy szyciu stopką do dzianin i przy używaniu ściegu półelastycznego i tak Wam się może pofalować. Jeżeli Wam się ścieg na dzianinie faluje, to oznacza, że rozciągacie materiał podczas szycia. Tak? Dobra. Tutaj mam dla Was jeszcze takie pokazowe, bo wybrałam takie ściegi, które są najczęściej nawet w takich bardzo podstawowych modelach maszyn uwzględniane. To są ściegi kryte. Przy zastosowaniu odpowiedniej stopki do robienia ściegu krytego możecie sobie tymi ściegami podrzucić na przykład brzeg spódnicy, tak żeby szwu nie było widać na prawej stronie. To się specjalnie składa materiał na 3 razy i używa się stopki z takim prowadnikiem bocznym, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać ścieg, który nam zrobi podwinięcie, ale z niewidocznym ściegiem na stronie prawej materiału. Dlaczego ja te ściegi pokazuję tutaj, mimo że mało kto teraz bawi się w szycie ściegami krytymi? Pokazuję je, ponieważ one są czasami bardzo przydatne przy robieniu aplikacji lub też właśnie przy podwijaniu dzianin, szczególnie dzianin delikatnych, lub też przy zabezpieczaniu krawędzi tkanin bardzo delikatnych, takich bardzo leciutkich, cieniuteńkich, sukienkowych na przykład. Warto sobie przetestować te ściegi, ja serdecznie polecam na wypróbowanie. Naprawdę świetny efekt można uzyskać. No i ostatni zestaw ściegów, które są najczęściej w Waszej maszynie. Jeżeli nie te wszystkie, to przynajmniej ten jeden ostatni tutaj, o taki. Do czego to służy? Co to w ogóle jest? To są obrobienia do dziurek na guziki. Jeżeli planujecie w swoim uszytku zrobić dziurki na guziki, żeby były zapinane na guziki, to potrzebujecie obrobić te dziurki. Oczywiście możecie obrobić ręcznie, ale można też obrobić sobie maszynowo na maszynie do szycia. I tutaj mamy różne wariacje na temat tych dziurek na guziki. Najbardziej prosty, prostokątny, z zaokrągleniami oraz te dwa ostatnie, to są te najbliżej mnie, to są dziurki na guziczki z grzybki, na guziczki z nóżką. Tak.
Natomiast jeżeli w taką dziurkę wyhaftujecie sobie pod zwykły guziczek, to też się nic nie wydarzy, będzie pięknie wyglądało i będzie fantastycznie Wam się nosiło. Co jest ważne, żeby wyszyć dziurkę na guzik, najpierw wyszywacie tą dziurkę, a potem dopiero delikatnie prójką ją rozcinacie. Nie obszywamy rozciętej już dziury na guzik. Oczywiście do dziurek na guziki są specjalne stopki, które Wam pomogą po pierwsze poprowadzić tą dziurkę w odpowiedni sposób, po drugie ułatwią Wam ustalenie, jak dużą dziurkę potrzebujecie. No i tyle. Tak naprawdę, jeżeli nie macie takich ściegów zaprojektowanych w swojej maszynie, a chcecie zrobić dziurkę na guzik, to wystarczy, że zrobicie 4 razy zygzak, zmieniając jego ustawienia. Z szerokiego na wąski i z gęstego na luźniejszy. Wymaga to trochę pracy i treningu, natomiast nie jest to niemożliwe. Ja polecam, żebyście korzystali z tych ściegów, które producenci umieszczają na maszynach. Bawcie się swoimi maszynami, próbujcie swoich ściegów, zobaczcie, do czego Wam fajnie działają. I jeżeli macie jakieś pytania dotyczące, do czego użyć dany ścieg, to wrzucajcie tutaj w komentarzach. Ja Was zapraszam do prześledzenia też innych moich filmików, które mówią o tym, jak obsługiwać maszynę, kiedy coś się dziwnego dzieje, a nie wiecie co. Jest kilka tipów na to, jak szybko i łatwo naprawić maszynę w domowych warunkach i co tam się może wydarzyć. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. Będą nowe filmy wpadały na kanał. Będzie co oglądać. Trzymajcie się ciepło. Pa!